chcę po prostu ocalić w jakiś sposób historię swojej babci Izabeli Czermakowej, tłumaczki, osoby, którą dobrze pamiętam. Ja miałam 13 lat, jak ona zmarła. Niestety dosyć wcześnie straciłam swoją babcię, ale bardzo dobrze ją pamiętam. Była osobą bardzo dobrze wykształconą, mądrą i miała niebywałe poczucie humoru. I to było coś, znaczy tak ją zapamiętałam i to było bardzo, bardzo miłe. Poza tym była tytanem pracy. Proszę sobie wyobrazić, że przez lata 50. i aż do śmierci, do 1964 roku, przetłumaczyła głównie z niemieckiego prawie 40 książek bez komputera. To znaczy ręcznie musiała to wszystko tłumaczyła i to wszystko tą całą robotę odwaliła. Jak rzucą Państwo okiem na strony Biblioteki Narodowej, to pod tym hasłem Izabela Czermakowa wszystkie te książki, które przetłumaczyła, można znaleźć. Zainteresowałam się też jej rodzeństwem, które było dosyć obecne w opowieściach jej i mojej mamy. A wszystko zaczęło się od jej mamy, czyli mojej prababci, Olgi Czaban z domu Schorenstein, która była, dla mnie zrobiła rzecz niebywałą dzisiaj, jakby trudną do wyobrażenia sobie. Mianowicie ona 4 swoich dzieci w domu nauczyła angielskiego i francuskiego, co bardzo się przydało w życiu tym dzieciom, a w ogóle w niektórych wypadkach w ogóle ocaliło im życie, o czym opowiem za chwilę. Ona bardzo wcześnie straciła matkę, ale wychowała ją też babcia, niestety nie wiem jak się nazywała, ale to byli ludzie zamożni i ona była kształcona w Niemczech i w Szwajcarii. Wiem na pewno, że była wyszkoloną pianistką i nie wiem ostatecznie, czy skończyła, ale na pewno uczyła się w konserwatorium w Wiedniu. Olga Czaban. Potem wyszła za mąż. Jeszcze jedno. Urodziła się w 1865 roku, bo to mi wyszło z obliczeń, prawda? Bo zmarła w 1927 roku, mając raptem 52 lata. Była przez swoje dzieci bardzo kochana i bardzo hołubiona. Wszyscy zawsze mówili o niej Kicia. Ale mamy się bardzo słuchali, bardzo zwracali uwagę na to, co ona mówi, jak ona mówi. Moja babcia Izabela, od dziecka przez wszystkich zwana Ziunią, była trzecim z kolei dzieckiem Olgi Czaban, bo pierwsza była Marysia, która skończyła polonistykę w Lwowie. Potem był Mieczysław, nie wiem co skończył, w legendzie rodzinnej zostało tylko to, że był orlęciem lwowskim, a po wojnie był oficerem, jakoś w jakikolwiek sposób to pewnie się związało z uczestnictwem w I wojnie światowej. Miał tytuł oficera. Trzecia z kolei była Ziunia właśnie, czyli Izabela, która w czasie tych zamatochy wojennej odmłodziła się o 4 lata. I wszędzie podawała potem swoją datę urodzenia 1902, a podczas kiedy urodziła się tak naprawdę w 1898 roku. No i najmłodsza Wanda, dzięki której właściwie tak naprawdę wpadłam na cały ten pomysł, która była lekarzem i skończyłam, nie wiem gdzie, nie wiem dokładnie gdzie, bo w tych opowieściach rodzinnych było to, że Wanda wróciła z Wiednia już jako lekarz. Nie wiem, czy w Wiedniu skończyła tą medycynę, czy w Lwowie, ale na pewno jakiś czas studiowała w Wiedniu.
I ona jak przyjechała do Lwowa, to pokazywali ją palcami, mówili popatrz, mówi lekarka, kobieta, ona myśli, że ktokolwiek będzie do niej przychodził. Natomiast ona, i na to są dokumenty, które przekazałam pani Monice, jest odpis po łacinie przyznania jej dyplomu doktora medycyny z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. I zachowały się, w ogóle jakim cudem to nie wiem, ale zachowały się jej świadectwa z liceum z lat, z czasów I wojny światowej w bardzo dobrym stanie, więc jakby te świadectwa mnie natchnęły, że może jednak przyjadę do Państwa i to przekażę, bo takich dokumentów na pewno jest niewiele i niewiele się okazało. Więc to był taki impuls, że coś muszę z tym zrobić i w jakikolwiek sposób muszę ocalić ich historię, która była dla mnie w moim dzieciństwie była bardzo obecna. Nawet tak się śmieję, że jak miałam 5 czy 6 lat, to pytałam się Ziuni, babciu, ale co to znaczy Welwów? Ponieważ wszystko, całe dzieciństwo moja mama i Ziunia i cały czas, i dziadek też, Filip, cały czas mówili, bo w Lwowie. Także to też pamiętam, to już bardzo dobrze pamiętam ten Welwów, w którym całe moje dzieciństwo uczestniczył. Ten Lwów, co zresztą nie jest niczym, jest ogólnie znanym, jakiś taki zostawił sentyment, że wszyscy, moja mama, która w Lwowie przeżyła 16 lat, a potem prawie 74 lata w Warszawie, ona mówiła o sobie tylko lwowianka. Także ten Lwów zostawił taką warstwę pamięci bardzo ważną dla nich i też one mi mówiły, jak bardzo Lwów był zróżnicowany narodowościowo. Jak był i polski, i ukraiński, i żydowski, i niemiecki. I rodzina mojej babci, zresztą mój dziadek też oczywiście, Filip, oni w tym tyglu się wychowywali, dla nich to było całkowicie naturalne i normalne, prawda? Teraz jeszcze muszę parę słów powiedzieć o Filipie Czermaku. On przed wojną nosił nazwisko Herman. I dopiero w czasie wojny, jak wyjechali do Warszawy, znaczy zostali przewiezieni do Warszawy i byli w ukryciu, to wtedy zmienili nazwisko na Czermak. Są na to dokumenty w Żychu, w Żydowskim Instytucie Historycznym. Jego historia też była bardzo ciekawa. Tak jak mówię, mam taki duży sentyment do Ziuni, ale do swojego dziadusia też, ponieważ całe życie z nim byłam i opiekowałam się nim ostatnie 4 lata jego życia i umarł na moich rękach, więc jestem też silnie z nim związana. Filuś urodził się w Samborze w 1892 roku w rodzinie żydowskiej. Jego pierwszym językiem był język niemiecki. I jego mama miała na imię Berta, była jakąś prostą, zwykłą kobietą. O ojcu nic nie wiem, poza tym, co on tam napisał, że jego ojciec miał na imię Jerzy, więc podejrzewam, że to było mieszane małżeństwo polsko-żydowskie. Później z jakichś powodów Filuś zmienił imię swojej matki na Bronisławę. W momencie, jak zaczął robić wielką karierę w Wiedniu, bo został potem jednym dyrektorem handlowym w polskim przedsiębiorstwie naftowym Polmin, które w tamtych terenach było bardzo wysoko notowane i w ogóle te tradycje nafciarskie w Lwowie, w Borysławiu były bardzo żywe i ważne. Filuś skończył szkołę handlową w Samborze, a potem wylądował na 8 lat w Czechach i tam się nauczył, cokolwiek, w jakikolwiek sposób to trwało, nauczył się, tak jak sam o sobie mówił, że on jest nafciarzem wyszkolonym przez Czechów. Po I wojnie światowej potem mieszkał w Lwowie. W 1922 roku
ożenił się właśnie z Izabelą Czaban i ona potem już też ona miała nazwisko Herman i moja mama, która się urodziła w 1925 roku, też miała nazwisko Herman. Natomiast tak jak mówię, oni w 1943 roku, mniej więcej, nie umiem tego dokładnie ocalić, ale jest takie jakieś zaświadczenie, które było potrzebne szkole sióstr Nazaretanek, ponieważ jak oni na początku 1942 roku uciekli z Lwowa do Warszawy, moi dziadkowie zamieszkali w Zielonce, w ukryciu byli od 1942 do 1945 roku w Zielonce, podobno u jakiegoś oficera AK, ale nic na ten temat dokładnie nie wiem. W każdym razie u nich w domu ci państwo się nimi opiekowali i oni u nich mieszkali. Filuś wychodził bardzo często, jeździł. Moja mama została umieszczona w klasztorze sióstr Nazaretanek w Warszawie na Czerniakowskiej i Filuś ją dosyć często odwiedzał, jeździł do niej, ponieważ miał tak zwany dobry wygląd i znał perfekt niemiecki, w związku z tym był odważnym człowiekiem, w ogóle niczego się nie bał, wszędzie wchodził w różne trudne sytuacje, więc on był tą osobą, która wszystko potrafiła załatwić w tamtych trudnych latach. Moja mama była u sióstr Nazaretanek, tak jak mówię, od końca 1942 roku do 1945 roku, gdzie również u sióstr Nazaretanek zdała maturę. Ale to trochę wybiegam w przyszłość, bo jeszcze chciałam wrócić do rodzeństwa babci, to znaczy do Marysi, Mietka, jej samej i Wandy. To był taki dom ludzi, którzy wielką wagę przywiązywali do wykształcenia. Cała czwórka dzieci Olgi Czaban skończyła studia na początku, znaczy na przełomie wojny i lat 20. w Lwowie. Wszyscy znali wiele języków. Tak byli nauczeni, to Olga Czaban do tego doprowadziła, że jej dzieci wszystkie znały francuski, angielski, niemiecki, co było normalne, bo cały czas podróżowali do Wiednia. No i Lwów przecież był częściowo też austriacki do I wojny światowej. Nawet nie częściowo, tylko na pewno był austriacki. I to były też bardzo silne, oni bardzo często jeździli do Wiednia, bo pamiętam, że po wojnie najstarsza z sióstr z Czabanówien, która w latach 20. wyszła za mąż za prawnika Wacława Goldmana i mieszkała w Warszawie, też im się bardzo dobrze powodziło, ale siostry Wanda, Izabela i Marysia marzyły, żeby się w latach 50., 60. spotkać w Wiedniu. Do tego nigdy nie doszło, nie miały po prostu na to środków, ale Marysia wylądowała w Anglii. Jeszcze właśnie o Marysi muszę powiedzieć taką rzecz. Jak ta nauka języków okazała się być brzemienna. Mianowicie jak tylko Niemcy weszli do Warszawy, to Marysia ze swoim mężem Wackiem uciekli do Lwowa od razu. Niestety w październiku 1939 roku, nie pamiętam, czy to był październik czy listopad, jak tylko zaczęły się wywózki z Lwowa, Sowieci wywozili Polaków na Syberię, to Marysia i Wacek znaleźli się w pierwszej transzy. Od razu zostali wywiezieni na Syberię, dlatego że nie mieli dostatecznych dokumentów potwierdzających ich zamieszkanie w Lwowie, no bo nie mieszkali w Lwowie, tylko mieszkali w Warszawie. I Marysia przeszła bardzo, i zresztą Wacek też, tylko się o tyle szczęśliwie skończyło, że przeżyli wojnę i się po tej wojnie spotkali. Byli oczywiście natychmiast rozdzieleni.
Marysia, u której byłam w Londynie w 1972 roku, opowiadała mi, to też jeszcze oddzielna refleksja, to za chwilę na ten temat wrócę, opowiadała mi, że ona przeżyła no, straszne rzeczy na Syberii i potem w Kazachstanie, a była malutką, drobniutką kobietą, więc jak tylko została wygoniona do rąbania drewna na tej Syberii, to natychmiast sobie złamała obie ręce w nadgarstku, czego oczywiście nikt tam sobie nie zawracał głowy jakimkolwiek nastawieniem tych rąk. I te biedne jej ręce całe życie jej sprawiały wielki kłopot, żeby w ogóle mogła cokolwiek zrobić. Wacek się zgłosił do armii Andersa i w krótkim czasie po pakcie majski-sikorski była taka możliwość, że była możliwość wyprowadzenia z Rosji części rodzin żołnierzy armii Andersa. Marysia się tam zgłosiła, też nie wiem jak i którędy, jak to przebiegało, ale ostatecznie przez Morze Kaspijskie została przewieziona, znaczy statkiem do Persji. Wtedy tak się mówiło na Iran. I już w ogóle ledwo, naprawdę ledwo żywa, ważyła wtedy 28 kilo. Ktoś się zniósł z tego statku i położył pod drzewem w cieniu. I przychodził brytyjski lekarz, który kopnął i mówiłem, żeby tu nie kłaść trupów. A Marysia spokojnie do niego mówi, bardzo pana przepraszam, ale jeszcze nie. I on się tak tym przejął, że wziął ją na ręce, wyniósł z tego całego bałaganu, który tam był, i ona została w Persji przez prawie 3 lata, była jego sekretarką, ponieważ znała tyle języków. To nie koniec. On się nią... Musiała jednak być na tyle ciekawą i jakby wartościową osobą. Zabrał ją ze sobą do Anglii. Załatwił sprowadzenie Wacka do Anglii. I ona już zresztą całe życie oboje żyli w Londynie i tam zmarli. W 1972 roku, w 3 czy 4 lata po śmierci Wacka, byłam u niej i moja taka refleksja potem w 2015 czy 16 roku, nie 16, pojechałam na koncert do Londynu. I tak mi było żal, że nawet nie wiem, gdzie Marysia jest pochowana. Że cały czas podczas tego pobytu ona mi towarzyszyła. Bo to nasze spotkanie w 1972 roku było nieudane. Byłam za młoda i nic nie rozumiałam. Byłam wychowana w takim kulcie, wie pan, że wszystko co straszne to się zdarzyło w Polsce i Niemcy byli wszystkiemu winni. A Marysia, która doświadczyła tak strasznych rzeczy na Syberii, w Kazachstanie, była przekonana, że nic gorszego niż Sowieci nie mogło się przytrafić Polkom czy Polakom jakkolwiek. I tu się kompletnie rozminęły nasze drogi i sposób rozumienia tego. No niestety, potem zresztą byliśmy w dobrych kontaktach korespondencyjnych i ja już trochę zmądrzałam i trochę inaczej się do tego, ale ona była tak rozczarowana moją postawą i moim światopoglądem wtedy, że to było naprawdę, to zrozumiałam oczywiście wiele lat później, że to musiało być dla niej trudne, że tu, bo jeszcze z całego tego rodzeństwa tylko Ziunia miała jedno dziecko, moją mamę Ewę, ani Marysia, ani Miecio, ani Wanda nie mieli dzieci, więc z tego całego rodzeństwa ocalało jedna dziewczynka i nic nie rozumiała z jej punktu widzenia. Także to potem właśnie też zrozumiałam wiele lat później. Ale wracając właśnie do tego uporu Olgi Czaban, żeby nauczyć swoje dzieci języków, okazało się w ogóle prorocze. No i Ziunia była tłumaczką też z niemieckiego głównie, ale też z angielskiego, bo Karawany, Jabłoń, Stoika przetłumaczyła z angielskiego Johna Galsworthiego. I to tam, jak ktoś rzuci okiem na ten wykaz, który jest w Bibliotece Narodowej, to tam oczywiście wszystko można znaleźć.
Natomiast jeszcze o Mieciu muszę coś powiedzieć, o którym bardzo niewiele wiem. On zmarł, dostał wylewu w 1947 roku i zmarł w 1948 roku. A po I wojnie światowej, nie wiem jak i w jakich okolicznościach, ale zatrudnił się w przedstawicielstwie firm kinematograficznych, to znaczy w Gaumont i potem w jakiejś amerykańskiej też firmie i też oczywiście języki o tym zdecydowały, że on tam się zatrudnił. I tylko taką rzeczą, która Ziunia mi opowiadała, było to: pamiętaj, że Miecio do Polski sprowadził królewnę Śnieżkę. Także to mi taka opowieść została w rodzinie. Był bardzo dowcipną osobą, moja mama bardzo go kochała. Ożenił się z bardzo ładną, piękną kobietą, to wszyscy, legenda, i zresztą nie tylko legenda, bo zdjęcia też są, z Cecylia, potem po wojnie Cecylia Czabanowa była przez wiele lat speakerką Polskiego Radia. Jeszcze jej głos trochę słyszę i pamiętam, bo ona prowadziła taką audycję Muzyka i aktualności, dosyć wtedy słynną, ale już na samym początku skonfliktował swoje siostry, które nie znosiły Ceśki, inaczej o niej jako Ceśka nie mówiły, a on sam o swojej żonie mówi mówi moja piękna żona i moje mądre siostry, więc z tym one się autentycznie udało mu się dosyć skutecznie ze sobą poróżnić. No w każdym razie one jej nie lubiły bardzo. Także on przyjeżdżał do nich do Lwowa, był w Warszawie, Marysia była w Warszawie i Miecio był w Warszawie, pracował właśnie jako przedstawiciel Gaumonta i nie pamiętam jak się nazywała ta amerykańska firma. W każdym razie sprowadzał bardzo dużo filmów różnych z zachodu do Warszawy. To wiem na pewno. No i co jeszcze mogłabym opowiedzieć o Wandzie? Ojca Leona Czabana jest niewiele w tych opowieściach, no ale był. I z rzeczy, które zapamiętały, to było tak. Był pracownikiem kolei, pracował na kolei. Musiał być tam jakoś dosyć dobrze w strukturach, bo im się dosyć dobrze powodziło. Ta w końcu duża rodzina dosyć dobrze prosperowała. Dzieci wyjeżdżały na wakacje, także im się dobrze powodziło. Z tej legendy tego, że tatuś był wesoły i piękno robił latawce. O, to jest to, co zostało. I jeszcze w tym domu bardzo dużo dzieci się przewinęło. To znaczy były przyjmowane bardzo serdecznie dzieci z takich prostych rodzin, które tylko się chciały uczyć i które były zdolne, były otaczane opieką. Na przykład, bo były dzieci, które przyjeżdżały i mieszkały w bursach różnego, chodziły do szkół, to były do tego domu, ponieważ tu było 4 dzieci, więc tam się jeszcze jakieś inne dzieci też zapraszało i też się nimi opiekowano i takie wsparcie tym dzieciom się okazywało, co kilkoro z tych dzieci pamiętało jeszcze w latach 20., jak odwiedzało, to wszyscy pamiętali: nie, no wyście nam naprawdę pomogli, a wasza mama to była nadzwyczajna. No i tak to jest to, co zostało. Jeszcze mieli bardzo prostą taką nianię, która się nimi zajmowała, Weronkę, i ta Weronka też była tam bardzo obecna w domu i bardzo mile wspominana. Jeszcze jedna taka rzecz, która się ocalało, że 3 starszych dzieci wybrało imię dla najmłodszej Wandy, bo przecież te dzieci się wszystkie rodziły w domu, to na czas porodu Wandy dzieci zostały zabrane do cioci Hani, za którą nie przepadały, ale ciocia Hania dzień przed ich powrotem do domu, jak już się siostrzyczka im urodziła, to opowiadała im o królewnie Wandzie i o tym, że nie chciała Niemca, i te dzieci przyszły następnego dnia do domu. Pokazana im została malutka siostrzyczka i mama mówi, chce jej dać na imię Ewa, na co dzieci zrobiły totalną awanturę i powiedziały, że musi się nazywać Wanda, i tak zostało. Także to jest wszystko to, co dotyczy Ziuni i nie dotyczy może całego tego klimatu, w którym ona się wychowała.
Natomiast, no, a jeszcze jedna ważna rzecz. Ziunia ze swoim mężem Filipem bardzo często w domu rozmawiali po niemiecku. I to było zupełnie normalne, takie traktowane jako rzecz oczywistą, szczególnie jak nie chcieli, żeby mama coś słyszała. No między sobą mówili po niemiecku. Do 30 mniej więcej 6-7 roku. Nagle przestali. Definitywnie przestali. I Ziunia mi to powiedziała, też wtedy tego nie do końca rozumiałam, ale jak byłam dziewczynką, ona mi powiedziała, mówi, dwie rzeczy, które zapamiętałam bardzo dobrze. Mówi, słuchaj, dla nas niemiecki był rzeczą oczywistą do pewnego momentu. Nagle ten język całkowicie wyparował z domu. No a potem wrócił w dosyć trudnej historii. I druga rzecz, którą mi powiedziała, której też wtedy nie rozumiałam, mówi, słuchaj, my bardzo Polskę kochamy, ale Polska nas nie. I to też zapamiętam, jak ona mi to mówiła, pamiętam, stała przed lustrem, ubierała się i też tego nie rozumiałam, nie wiedziałam, o co chodzi. No potem się oczywiście dowiedziałam. W czasie wojny, jeszcze jedna rzecz, ta prosta, druga babcia, bo była babcia Olga i babcia Berta. Ziunia, która miała wielkie ambicje tam literackie, związane ze sztuką, ze wszystkim, ona nie lubiła swojej teściowej i ona bardzo rzadko bywała u nich w domu. A w 1937 roku Berta przyjechała kiedyś do nich i powiedziała, co wy wyprawiacie? Wy żyjecie ponad stan, wydajecie pieniądze, jeździcie w kółko za granicę, a wy nie widzicie, co nadchodzi? Nie rozumiecie tego, co nas wszystkich spotka? No i Ziunia oczywiście, no co też mama opowiada, ale o co chodzi? Ale Filuś się posłuchał. Ona mu kazała, mówi, macie kupować złoto i brylanty i myśleć o tym, w jaki sposób przetrwacie. I jednak Filuś matki posłuchał. I trochę nakupował trochę tego złota i tych brylantów, które ich oczywiście w czasie okupacji ich uratowały. Dzięki jakby mądrości zwykłej, prostej kobiety. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że Filuś miał dwóch braci. Niestety nie wiem, jak się jeden miał na imię Szymek, a drugi nie wiem jak. I tych dwóch braci, łącznie ze swoimi rodzinami i dziećmi, wszyscy zginęli w Bełżcu. Nic więcej na ten temat nie wiem, niestety. Właśnie mówię, to jest to okropne, że się człowiek na czas nie dopyta, jak ta sytuacja wyglądała. Mama była w czasie wojny w klasztorze, co dla niej było bardzo trudne cały czas, no bo w ogóle sytuacja była bardzo, bardzo dramatyczna, ale z takiej dziewczynki, jedynaczki z bardzo zasobnego domu, takiej od dziecka wychowanej, bo ona miała bardzo ładnie malować i rysować i świetnie pływała. Była mistrzynią Lwowa młodzików. Świetnie pływała, nawet jak jej się pytali, Ewunia, a co ty lubisz bardziej, rysować czy malować, to ona mówiła pływać. Taka wychowana dziewczynka naprawdę w dobrobycie, w tym wszystkim, nagle, bo jeszcze nawet czas Sowietów już był dla nich trudny, ale mimo wszystko nie było tego zagrożenia takiego zasadniczego, mimo tego w sumie dramatu związany z wywiezieniem Marysi i Wacka, to jednak oni w miarę funkcjonowali jakoś tam możliwie. Natomiast jesienią 1941 roku już zostali zmuszeni do przeniesienia się do getta i na Zniesieniu w Lwowie, to była dzielnica Lwowa, na Zniesieniu i ona tam były razem, bo Filuś wychodził, cały czas sobie dobrze dawał radę, chronił, był w ogóle nadzwyczajnym ojcem, dziadkiem i mężem, naprawdę nadzwyczajnym. I oni mieszkali na Zniesieniu i potem nagle stworzyła się taka okazja, że wiosną 1942 roku zostali wywiezieni z Lwowa do Warszawy, pod Warszawę i przetrwali w Zielonce.
a mama była w klasztorze i dla niej, dla tej dziewczynki takiej bardzo wrażliwej, takiej delikatnej, egzaltowanej, nagle znalezienie się w tym klasztorze, jeszcze kompletnie areligijni byli wszyscy, to było szalone przeżycie dla niej. Ona musiała nagle tutaj od rana do nocy w paru mszach musiała uczestniczyć w tym wszystkim. To był dla niej szok. Duży, taki jakby kulturowy, no, ale miłość i opieka sióstr, wszystko jakby łagodziły. One się bardzo się przyjaźniła z taką dziewczynką, która w klasztorze funkcjonowała jako Irka Wiśniewska, naprawdę nazywała się Irka Windisz. Była żydowską dziewczynką, też z Lwowa, bo oni Windiszowie i moi dziadkowie znali się jeszcze sprzed wojny. Więc one obydwie były w klasztorze. One czuły taką wyraźną opiekę sióstr, a szczególnie siostry Izabeli, którą bardzo kochały. Także nie dość, że je ochroniły, to jeszcze je wykarmiły i wykształciły. To też wielka zasługa sióstr Nazaretanek w Warszawie. No i coś jeszcze, co mogłabym panu opowiedzieć o tym. Moja mama bardzo, całe życie to ukrywanie się i to pochodzenie żydowskie było dla niej wielkim ciężarem i ona bardzo nie chciała i nie umiała na ten temat rozmawiać, bo jeszcze na to wszystko przyszedł oczywiście 68 rok, który dla niej był też wielkim dramatem. Nawet długi czas tego nie rozumiałam. Co ona się tak tym przejmuje? Przecież to nie jest aż takie ważne. Dopóki nie zrozumiałam, wie pan, jakie to jest istotne w tym wszystkim. No. To znaczy, jak to wyglądało? No, ona nigdy się nie chciała przyznać do tego, że wie pan, pewnie pan zna książkę Jarosława Kurskiego „Diabły i dmuki”. Ja zresztą spotkałam się z Kurskim, bo historia mojej rodziny, nie tyle moja, ale mojej rodziny, była bardzo podobna do jego. On też miał babcię Wandę, tylko on za swoją babcią Wandą nie przepadał w odróżnieniu ode mnie. I też ta była rodzina mieszana właśnie polsko-żydowska. I to wszystko, jak to było, moja mama, ona nie wypierała się tego, bo ona, zapomniałam powiedzieć jedną rzecz, jak Spielberg nagrywał te wszystkie wywiady w ramach programu Shoah, to moja mama tam się zgłosiła i to gdzieś tu jest. Można znaleźć tą jej wypowiedź. Także to dobrze, że sobie przypomniałam. To u nas jest u was powinno być. Można tak. obejrzeć. Więc znaczy właściwie tylko nie chciała na ten temat mówić. I powiem taką na przykład rzecz. Będąc dzieckiem Holokaustu, znaczy w Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, dostała takie uprawnienia dla osób represjonowanych. I w tej legitymacji było na odwrocie było napisane, w pewnym czasie była wprowadzona taka adnotacja ocalona z getta. Na tej legitymacji za nic w świecie nigdy nikomu nie chciała pokazać. Robiła z tego jakiś straszny problem. Czyli pokazało, jak to silne było, jak to było trudne dla niej mówienie w ogóle na ten temat. No ale z drugiej strony, jak rozumiem, te losy wojenne nie były tematami tabu. Nie były tematami tabu, tabu nie. Ale generalnie rzecz biorąc, ona próbowała to jakoś dopiero pod koniec życia na ten temat potrafiła rozmawiać. Przez całe moje dzieciństwo ja się dowiedziałam o tym, że też jestem pochodzenia żydowskiego bardzo późno, mając chyba 17 czy 18 lat. W jaki sposób się pani dowiedziała? Nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Nagle, czy sobie dałam sprawę, czy sama doszłam do tego. Nie, chyba nie, bo w sumie ona jednak musiała mi to jakoś powiedzieć,
Ale tak jak mówię, wtedy, kiedy Ziunia powiedziała, że my Polskę kochamy, a Polska nas nie, to ja w ogóle tego nie zrozumiałam. A kiedy ona to powiedziała? Jakie No to ja miałam były lata? jakieś 8-9 lat, czyli pod koniec lat 50. Także wie pan, to dosyć długo trwało i to wynikało z postawy mojej mamy. Nie, już w 68 roku to już na pewno wiedziałam, bo ona tak przeżywała to strasznie, ten 68 rok, co zresztą, wie pan, zrozumiałam też dopiero później, że to stąd się to wzięło. Że ja już wtedy wiedziałam, no, ale też nie rozumiałam, co ona się tak tym przejmuje. No to co? To ty masz wspólnego? Ty powiedziesz jedno słowo, poza Mazeltow, w ogóle cokolwiek wiesz to ja potem, między innymi, wie pan, miałam kilka studiów skończonych i religioznawstwo studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. To ja się wszystko dowiedziałam o judaizmie z moich studiów, a ona połowy nie wiedziała tego, co ja. Tego się nauczyłam na tych studiach. Także ona nie miała żadnego właśnie takiego związku z tym, a i tak ją dopadło. Ale ten właśnie 68 rok, jak to wyglądało, to przeżywanie? To znaczy, No wie pan, przez mamę. ona była nauczycielką przez wiele lat. Jak pan wie, z malarstwa nie sposób żyć. I ona też dużo malowała, ale czasami coś tam sprzedawała, ale no musiała z czegoś się utrzymać. Moi rodzice zresztą byli osobami bardzo niezaradnymi życiowo. I ona pracowała w szkole. I w szkole, raz się już w ogóle interesowała tym, co się dzieje, ale w szkole też odczuła to, że nagle w szkole zaczęto ją inaczej traktować. Bo moja mama miała tak zwany zły wygląd, wie pan. Także generalnie rzecz biorąc, no, bardzo to przeżywała, zmieniła szkołę potem, ale wiem, że z tego powodu była bardzo nerwowa i bardzo płakała z tego powodu. Także ja nawet przez długi czas byłam taka w opozycji do niej. Co ty z tego robisz taką aferę? No trudno, jest to nieprzyjemne, wszyscy znamy, rozumiemy, ale ona przeżywała to w sposób nadmiarowy, moim zdaniem, ale to wie pan, wtedy tak uważałam. Ale dzisiaj już nie jestem taka kategoryczna. To jest trudne. No, po tych wszystkich jej przeżyciach, po tym wszystkim, co ja mogę na ten temat powiedzieć? Tylko zarejestrować to. Bo wspominała pani, że mama te nazarytanki, tak? Te dzieci Tak. wywiozły do Kielc. Między innymi tak, bo potem jak wybuchło Powstanie Warszawskie, to siostry, bojąc się, przecież były odpowiedzialne za bardzo dużo dzieci, przecież tam w większości w szkole były polskie dzieci, dziewczynek. Wiem tylko, że w tej grupie generalnie było 13 żydowskich dziewczynek, które były ocalone przez siostry nazarytanki. Jak wybuchło Powstanie Warszawskie, to one zostały wywiezione do zgromadzenia sióstr nazarytanek do Kielc. I tam były jakiś czas, zdały maturę i mama była tam bardzo zadowolona z tego pobytu w Kielcach. Do momentu, jak się okazało, nie pamiętam, w 1946 roku chyba tam nie była, ale jak się dowiedziała o pogromie kieleckim, to też całe życie o tym powtarzała, że to było tak straszne dla tych dzieci, którym się udało przeżyć wojnę w ogóle i ocaleć. Nagle pogrom kielecki był wielkim wstrząsem, ale ona już była wtedy w Krakowie. Bo ona była w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych od 1945 do 1947 roku. Także pogrom kielecki spotkał już ją w Krakowie, to znaczy jej bezpośrednio nie dotyczył, ale w każdym razie przeżywała całe życie i potem, no nie, całe to przesada, ale jak już byłam mocno dorosłą osobą, to ciągle mówiła o tym pogromie kieleckim. Także to w 1968 rok ciągle do tego wracała i do pogromu kieleckiego też ciągle wracała. Mówiła o tym często. Także to taki trwały ślad w niej zostawiło. Nie wiem, co jeszcze mogłoby pana zainteresować. No ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali trochę o tym obrazie, i o tym kontekście, bo to jest też tutaj ważne. Tak, to jest ten obraz, który chciałam, właśnie jestem bardzo zadowolona, że on ocaleje.
To jest obraz, który Tadeusz Wojciechowski namalował swojej bardzo dobrej znajomej z czasów lwowskich, mojej babci Izabeli Czermakowej, w Krakowie w 1946 roku. Oni się poznali we wczesnych latach 20., kiedy w Lwowie powstała grupa Artes, takie stowarzyszenie malarzy. I Ziunia była ich wielką admiratorką i też sponsorką, ponieważ im się dobrze powodziło. Filuś bardzo dobrze zarabiał, więc ona cały czas chuchała i dmuchała na tych w końcu biednych malarzy. Jak pan sobie zgoogluje grupę Artes, to tam są wymienione są te główne osoby, które w tym... To był Stanisław i Maryla Tesser, byli... jak się nazywała też? Taka para, która została potem w Lwowie i oni, no to przypomnę sobie za chwilę, i oni odwiedzili nas, Ukraińcy, on był Ukraińcem, ona była Polką, i oni odwiedzili nas później w Warszawie i ona tu chodziła po Warszawie, to był jakiś 70 rok, czy wczesne lata 70. i Margit Osielscy. I ona chodziła po Warszawie i strasznie płakała, cały czas była taka wzruszona. A ja pamiętam, to byłam razem z nią i z mamą w Łazienkach i ona strasznie płakała, jakie te Łazienki są cudne, a mama była taka oburzona. Jak ty w ogóle możesz porównywać Łazienki do Parku Stryjskiego? Park Stryjski to był piękny. I potem jak już nastała wolna Ukraina, mama w 93 czy 4 roku pojechała pierwszy raz do Lwowa, to wróciła i mówi, o Boże, mówi, ten Park Stryjski to naprawdę taki nieduży i taki byle jaki, ale to na pewno Ukraińcy to zrobili. Chociaż ona była bardzo życzliwie nastawiona do Ukraińców, nie miała do nich pretensji, nigdy, trzeba przyznać, nigdy nie miała takich tendencji, wie pan, którzy bardzo wielu lwowiaków miało, że miało pretensje do Ukraińców, że Lwów jest ukraiński. Nie, absolutnie. Była bardzo w tej sprawie, przyznawała sama zresztą, że to było wszystko otoczone wsiami ukraińskimi, że naprawdę tam Lwów był polski, właśnie, chociaż nie był całkowicie polski, ale ona mówiła tak, Lwów był polski, ale całe otoczenie było ukraińskie i trzeba to zaakceptować. Także jeszcze o tych 2 latach, kiedy były o czasach sowieckich też pamiętam takie rzeczy, to też Ziuniu opowiadały, że na samym początku wszyscy konali ze śmiechu, jacy ci Rosjanie są niewykształceni, jacy są głupi, jak oni się zachowują. I w ogóle o co to chodzi? Taka atmosfera w ogóle kpin zamarła im na ustach, jak się zaczęły wywózki z Lwowa. Także nie wiem, co jeszcze mogłabym więcej panu powiedzieć. A cały ten pomysł, żeby przekazać państwu to, co mam, wziął się z tego, że postanowiłam, po prostu robię różnego rodzaju porządki, póki jeszcze wszystko pamiętam, jak ja to nazywam, póki łączę wszystkie kropki, to staram się to po prostu przekazać. No bo chciałem też zapytać, tutaj kolega też pytał wcześniej o karierę malarską mamy. Mojej mamy, tak. Moja mama skończyła Akademię Sztuk, zaczęła w Krakowie, dwa lata studiowała w Krakowie, potem przeniosła się do Warszawy i skończyła Akademię w 1949 roku w pracowni profesora Jana Cybisa. Bardzo była z tym gronem długo bardzo związana i miała te wszystkie swoje przyjaźnie malarsko-rzeźbiarskie, bardzo uczestniczyły w niej. Mama sama, zostawiłam pani Monice taką broszurę, gdzie tam jest wszystko wspomniane, w jakich wystawach uczestniczyła, gdzie tam sprzedawała te obrazy i tak dalej. Ale wie pan, była artystą plastykiem takich, jakich w Polsce było parę tysięcy. Tych naprawdę wielkich, wybitnych, było kilkunastu czy kilkudziesięciu. Ona w nich nie była i miała z tego powodu straszną zadrę całe życie.
Przyjaźniła się też bardzo z Tadeuszem Dominikiem, który też potem był bardzo uznanym polskim malarzem. I pewnym takim paradoksem jest, no nie wiem, taka miłe tchnienie jakby opatrzności, że są tuż obok siebie pochowani na cmentarzu powązkowskim, na Starych Powązkach. Nie na Starych, na Wojskowym. Dosłownie tuż obok siebie są pochowani. Ich groby są dosłownie w odległości 10 metrów. Mama i Tadeusz Dominik. Także tak zupełnie na marginesie. Była głównie nauczycielką, ale tak jak w jej nekrologu, ona się uważała za malarkę, lwowiankę, nauczycielkę, gdyby tak spróbować ją opisać. Zawsze tak o sobie mówiła, że ona ten Lwów kochała w sposób zupełnie irracjonalny. Chociaż ja byłam w Lwowie i też bardzo mi się to miasto podobało. Poszłam po ich śladach, znalazłam, aby jeszcze jedną rzecz opowiem taką, w którymś tam, coś tam szperając w internecie zupełnie przez przypadek nakryłam wykaz urzędników austriackich z Lwowa i Krakowa w roku 1900. I jak tam wsadziłam noc w ten Lwów, tam znalazłam Leona Czabana, który tam był wymieniony i tak jak mówiłam, on był kolejarzem i tak jak ten, był podany adres Głęboka 14. I ja będąc w Lwowie w 2018 roku poszłam i znalazłam tą kamienicę, w której oni wszyscy się urodzili i wychowali. Teraz Głęboka 14 się nazywa. Także wie pan, te ślady i w ogóle się dobrze czułam w tym Lwowie i byłam z przyjaciółmi i tyle rzeczy im umiałam o tym Lwowie opowiedzieć. Także ten Lwów bardzo słusznie we mnie, wie pan, został zakorzeniony. Na Politechnice Lwowskiej to też w ogóle weszłam, tam mówiłam wszystko, a to ten, a to ten, a to ten, a zrobił to, a zrobił tamto, a był profesorem w Zurichu. A skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię, no co mam powiedzieć? Wiem, dlatego że zostałam wypasiona tym. Momentami zresztą nawet mój syn miał dosyć tego Lwowa, bo mama bez przerwy o Lwowie opowiadała. No ale jak pojechałam do Lwowa, to muszę powiedzieć, że trochę zmiękłam w tych osądach. A co o tych korzeniach żydowskich mogę powiedzieć? Oni się nie uważali, znaczy mój dziadek Filuś bardziej, a Czabanowie nie. Oni się uważali całkowicie za Polaków i byli całkowicie zasymilowani i w ogóle nie uważali tego za rzecz istotną, dopóki ich nie dopadło oczywiście. Ale w sumie bardzo szczęśliwie, bo wszyscy przeżyli wojnę. Nawet też żałuję bardzo, bo się nie dopytałam, jak Wanda, będąc lekarzem, czyli osobą znaną jednak, jako tako, oczywiście w pewnych gronach, jak ona przeżyła wojnę w Łodzi, kiedy wszyscy wiemy, że w Łodzi było no, po prostu tragiczne. Znaczy, nigdzie nie było dobrze, ale w Łodzi też było tragicznie zupełnie. Jak ona w tej Łodzi przeżyła wojnę, tego nie wiem, po prostu zupełnie nie wiem. Bo ja chciałem też zapytać o pani. Pani mówi, że jest historykiem, tak? Tak, ja z wykształcenia jestem historykiem, tak. Czy pani się zaczęła tą historią rodzinną w którymś momencie jakoś bardziej interesować? Czy... Troszkę, ale to znaczy podejrzewam, że mam temperament i taki trochę... zawsze mnie to interesowało. Nie na darmo mam skończone studia historyczne. Tak? To się wszystko musi, żeby to jakoś zadziałało, musi to wszystko ze sobą współgrać. Zawsze mnie to interesowało. Przy czym uczciwie powiem, że dużo bardziej mam dokumentów związanych z historią polską mojej rodziny. Dlatego, że tam mam, teraz jeszcze czeka mnie na tej samej fali, jak do Państwa dotaram, to jeszcze muszę pojechać do archiwum akt dawnych, chyba, bo mam szereg dokumentów związanych z rodziną mojego ojca. Oni się nazywali Grzybowscy i mam dokumenty na przykład mówiące o tym, że ojciec mojego pradziadka, Stanisława Grzybowskiego, Aleksander Grzybowski,
był naczelnym lekarzem w guberni lubelskiej. I to wszystko jest w dokumentach cyrylicą napisane i to przyznane. Trochę takich dokumentów mam, sięgających nawet powstania listopadowego. Więc trochę się tym interesowałam, zaczęłam to wszystko zbierać. Muszę to też muszę oddać w jakieś przytomne ręce, żeby to w jakiś sposób ocalić. I tu już bardzo wiele do tego. Niestety to w latach 2000 zaczęłam, już po śmierci mojej babci, ukochanej babci Wandy, a przecież ona była, mogłam się od niej tyle dowiedzieć, ale nie umiałam, ona nie dzieliła się tak bardzo tym i nie wiedziałam tego wszystkiego. O tym, co dzisiaj Panu opowiadałam, o Franciszku Szaniorze, dowiedziałam się w 2005 roku, czyli 12 lat po śmierci babci Wandy. Przez przypadek zupełnie. I te zdjęcia, które pokazałam, to wszystko się, wie pan, po prostu mnie to interesuje, dla mnie to jest ważne. Nie ze względu jakichś tam poczucia, bo to żadna moja zasługa, że jakaś ta rodzina była nadzwyczajna, tak czy inaczej. Ale to jest ciekawe po prostu. Dla mnie to jest wszystko ciekawe. Bo oprócz tego obrazu pani przekazała... Przekazałam szereg dokumentów i zdjęć związanych z żydowską częścią mojej rodziny. A to dotyczy, te dokumenty, które w sumie przekazałam świadectwa szkolne Wandy Czaban, przekazałam dyplom taki potwierdzający nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla Wandy Czaban. I to były oryginały, więc to tak niewiele rzeczy ocalało, więc to już byłaby szkoda, gdyby to jeszcze przepadło. No a cała to potem historie, są zdjęcia, jest jedno zdjęcie Olgi i rodzeństwa mojej babci. To wszystko, co jeszcze ocalało, w tym kilka zdjęć przedwojennych. Jak te siostry się spotkały. Tam jest taki spacer Marysi i Ziuni po Nowym Świecie, w Warszawie. Potem nie wiem gdzie, ale przypuszczam, że gdzieś w Lwowie, jak jest Marysia i Wacek Goldmanowie z moimi dziadkami też się spotykają i też jest bardzo ładne zdjęcie. To kilka takich zdjęć przedwojennych. Wyjazd mojej mamy z rodzicami do Zakopanego i Morskiego Oka. To wszystko przed 1938 roku. Więc te zdjęcia wszystkie przekazałam. Chcę, żeby jakoś tam ocalały i ktoś kiedyś za 50 czy ileś tam lat może się będzie zainteresowany. Teraz na tej fali takiego, wie pan, zainteresowania na przykład związanego z książką Chłopki czy Służące, prawda? Całe szczęście, że ktoś kiedyś chciał na ten temat napisać, cokolwiek ocalić, bo inaczej ta książka by w ogóle nie powstała. Ale nie dlatego, ja już dużo wcześniej wszystko wiedziałam, zanim przeczytałam książkę Chłopki, prawda? Miałam taką rozmowę ze swoim synem, ale on wcale nie był taki zachwycony tą książką i żeśmy dyskutowali na ten temat, a ja mówię, ty siedź cicho, bo twoja babcia, to jest historia twojej babci z zupełnie innej strony, od strony mojego męża. I on się tak zamknął, nagle do niego to dotarło, że to wcale zupełnie niedaleko może jego dotyczyć. Mówię, bo matka mojego męża była chłopskiego pochodzenia po prostu i na pewno w dużej mierze ją to dotyczyło. Na 100%. Także wie pan, też ta perspektywa jest, no, po pewnym czasie się trochę dowiadujemy i nagle zmienia nam się ogląd życia i sytuacji, prawda? A ja jeszcze, ja mam taką skazę, bo tak wśród swoich znajomych to mało kto wie tyle o swoich rodzinach i to nie z jakichś próżnych powodów. Mnie to po prostu interesuje, nie muszę tego, wie pan, ani nikomu pokazywać, ani rozmawiać. Próbuję tu akurat w tym przypadku coś ocalić, ponieważ człowiek ma świadomość, jak niewiele z tego życia ocalało. I to akurat też takie doświadczenie, które też było ważne, że moi jedni i drudzy dziadkowie byli przed wojną bardzo zamożnymi ludźmi. Mi się wspaniale powodziło. I przyszła historia, się przez nich przyjechała. Nigdy w życiu już nie doszli do takiego, w ogóle gdzie tam, w 1/10 do takiego życia, a potem już całe życie klepali bidy i wszystko może w ciągu jednej chwili, a wojnę mamy za progiem.
wszystko się wywrócić, prawda? Więc w miarę możliwości postarajmy się zbierać to, co przynajmniej trochę wiemy, bo w dużej, o mojej jednej i drugiej rodzinie tylko ja jeszcze coś wiem. Moi bracia stryjeczni w ogóle się tym nie interesują, rodziną Grzybowskich, to nic nie wiedzą. Nic. I w ogóle tak specjalnie ich to nie obchodzi, więc zrobiłam dla nich taki album o tej drugiej rodzinie. Wie pan, w Empiku foto można było tam z opisami, to im dałam. Niech będzie. Ale jak ja oczy zamknę, to w ogóle ta cała historia, wie pan, ta cała rodzina Czabanów, wszystko to przypadnie. No więc jeśli jest taka opcja i jeśli jest taka możliwość, że mogę gdzieś to kogoś przekazać, kogoś to interesuje i gdzieś tam to zostanie, i to w ogóle nie chodzi o moją rolę w tym wszystkim, tylko po prostu uważam, że to ciekawa jest historia taka, jak można być dalekosiężnym i mądrym, jak matka może się uprzeć i wychować 4 dzieci, dać im tą bazę językową i jak to im w życiu wszystkim zagrało. Bo jeszcze wracając do Marysi, do tej, która została w Londynie, to, że nią się ta rodzina, jakieś tam potem się okazało arystokratyczna, brytyjska, zajęła do końca życia, bo ten lekarz zmarł, a jego rodzina w dalszym ciągu się Marysią zajmowała. To jak człowiek się nad tym głębiej zastanowi, ona musiała być na tyle ciekawą i wykształconą osobą, grała pięknie na fortepianie, znała francuski, co im imponowało, że chcieli się tą biedną Polką całe życie zajmować. I to oni ją umieścili potem w jakimś domu opieki w Anglii, gdzie ona jeszcze do nas też pisała parę listów i właściwie przyznawała, że ma tam bardzo dobre warunki. Także wie pan, to dla mnie to takie ciekawe jest po prostu. Dzisiaj spróbujmy dzieciom wytłumaczyć, żeby się na przykład uczyły łaciny. jak to potem, wie pan, może wpłynąć na ich losy, prawda? I ona nigdy nie chciała wrócić do Polski? Nie, ona miała taką skazę antysowiecką, że w ogóle mowy nie. Ach, gdzie tam, kochana. Dlatego były stąd to pomysły, a może się kiedyś z Ziunią spotkamy w Wiedniu i z Wandą. Wanda wcześniej, najwcześniej z nich, najmłodsza, najwcześniej z nich. Marysia żyła najdłużej z tego rodzeństwa, najstarsza. Gdzie tam? Ona do komunistycznej Polski w ogóle mowy nie ma. Była szalenie w tej sprawie kategoryczna. No, współczuję jej, bo jak tak, wie pan, w końcu ja przyjechałam do niej, to musiało być dla niej wielkie przeżycie, a tymczasem przyjechał Janczar. Tak ona to odebrała. No światy się jakby rozeszły całkiem. No prawda? tak, no wie pan, no tak, to trzeba do tego mieć też, no trochę, wie pan, dorosnąć, trochę chcieć coś poczytać, trochę się wykształcić, no. Jakąś tam drogę trzeba przeżyć, żeby to trochę zrozumieć. A mogę zapytać pani specjalizacja w obrębie historii? To A nie, to znaczy, powiem tak, ja pisałam pracę magisterską z powstania listopadowego, ale powstanie listopadowe w oczach swoich uczestników, na podstawie pamiętników Maurycego Mochnackiego, Joachima Lelewela i Stanisława Broniatowskiego. Takich było ale tak jak mówię, to wie pan, to też było ciekawe, bo ja wcale nie chciałam studiować. Ja się nie dostałam po maturze na studia i dopiero gdyby nie moja mama się uparła, myślała, żeby to zrobić w taki śmieszny sposób, to chyba nie jest ważne dla tej historii. Ale moja mama złożyła mi papiery moje na polonistyce, ponieważ ja zawsze pisałam piękne wypracowanie i tak tej się wydawało. To 4 lata po maturze, ja za nic już pracowałam i w ogóle wcale nie miałam zamiaru niczego tam studiować. No ale w końcu mama się uparła i złożyła te papiery na zaoczną polonistykę. Ja poszłam na tą polonistykę i nawet dosyć dobrze sobie dawałam radę, ale na 3. roku, jak zaczęła się fleksja, to powiedziałam, o nie, ja tego studiować nie będę na pewno. I poszłam do dziekana Wydziału Nauk Historycznych, pani profesor Ewy Wiprzyckiej-Brawo. Po jakiejś godzinnej rozmowie ona się zgodziła przyjąć mnie na Wydział Historyczny na 2. rok, ale pod warunkiem zdania 4 egzaminów, to było chyba w maju. No i ja do września to wszystko zrobiłam, poszłam, zdałam. No i tak przyszłam na historię i to był strzał w 10. Historia to jest to, co mnie interesuje. I teraz do tej pory wiem, a wszystkie
na przykład, ale historia w Gazecie Wyborczej, to ja zawsze wszystko bardzo skrupulatnie czytam. Mnie to interesuje. Potem wszystko się dziwią, a skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię, przeczytajcie, to też będziecie wiedzieli. Także to jest takie, wie pan, i to stąd się może wzięło to zainteresowanie jedną i drugą historią rodziny, ale po prostu to mnie interesuje, to jest dla mnie ciekawe, to nie jest dla mnie marnotrawstwo czasu czytanie na ten temat. Chciałem w zasadzie zadać takie ostatnie pytanie, trochę o tym rozmawialiśmy tutaj idąc. No właśnie o Pani poczucie swojej tożsamości. Nie, jak moja pani na tożsamość to jest patrzy. zdecydowanie polska, z zastrzeżeniami, bo wie pan, jestem jak najdalsza od tak zwanego patriotyzmu i tej polskiej tromtadracji, która mi działa na system. Poza tym to jest głupie jak but. Natomiast absolutnie nie mam poczucia, nigdy nie miałam takiego przynależności czy czegoś, natomiast szanowałam to u swoich dziadków i u swojej mamy. No. To znaczy, ja uważam, że cała historia rodziny Czabanów była bardzo polska i oni na pewno nie mieli świadomości przynależności żydowskiej, dopóki ich nie dopadło. Oni w ogóle uważali, że to nie jest takie ważne. Wie pan, w tym kosmopolitycznym Lwowie to nie było takie istotne. Dopóki nagle się okazało, do jakiego stopnia to jest istotne, prawda? Więc już jakby po wojnie to Ziunia jeszcze coś wspominała. Filuś na ten temat nigdy ze mną nie rozmawiał, mimo że bardzo długo z nim byłam, bo on zmarł mając 90 lat w 82 roku, a ja już miałam 41 lat. Więc byłam z nim długo i na wiele rzeczy z nim, na wiele tematów z nim rozmawiałam. Nigdy na temat jego pochodzenia. Natomiast na ten temat mówiła ze mną moja mama, ale jak już byłam dorosła. Bo jako dziewczynka w ogóle lekceważyłam to i uważam, że to w ogóle nie jest istotne, ale o co chodzi? I jakie to były rozmowy? No, ona właśnie mówiła na ten temat, a ty nic nie rozumiesz, co myśmy wszystko przeżyli, jak to wszystko wyglądało i dlaczego ja nie mam takiego zrozumienia dla ich przeżyć wojennych i dla różnych wrażliwości z tym związanych, bo właśnie ten 68 rok, czy potem to, że ona ciągle wspominała o tym pogromie kieleckim, to w niej tak mocno utkwiło. Potem, wie pan, pod koniec lat, nie pamiętam dokładnie, które to były lata, kiedy ten projekt Shoah powstał, ale 90 Tak, lata, początek, prawda? Tak. I ona nagle się zgłosiła. Powiedziała, że wtedy w niej się dokonał, wie pan, taki jakiś większy przełom, że ona zaczęła bardziej na ten temat mówić. I ona jest gdzieś tutaj w tych nagraniach. Ewa Czermak-Grzybowska musi być. Bo ona to... Ja nawet miałam gdzieś, wie pan, kasetę na ten temat, bo ja tego nie widziałam, ona nie chciała tego pokazać, ale znalazłam po jej śmierci kasetę, tylko wtedy już wszystkie... To było zapisane w tym formacie, który już nie istniał. Dlatego tak trzeba uważać z zapisami cyfrowymi. Nam się wydaje to tak oczywiste. Wie pan, na płytach DVD, pamięta pan jeszcze dyskietki? Kto dziś w ogóle znajdzie dyskietkę i potrafi ją otworzyć? No może specjaliści na pewno, ale to jest trudne. Jak się pamięta wszystko to, co było nagrane na kasetach, dlatego ten entuzjazm obecny związany z zapisem cyfrowym też nie niszczyłabym takich dokumentów, którym Państwu przesłałam, bo wszystko mamy zapisane, to nie jest ważne. Nieprawda. Wystarczy, że się coś zmieni, jakikolwiek format odczytywania tego, albo coś się stanie, ktoś to schakuje, czy coś z tym zrobi i nagle to potrafi się wszystko wywrócić. Także wie pan, trzeba mieć, jak mówią, dżentelmen nosi i szelki, i pasek. Tak, my tu mamy magnetowiec. Tak. Natomiast jeśli by pani chciała, bo pani może po prostu się z nami umówić i przyjść tutaj i obejrzeć to nagranie pani mamy, jeśli pani będzie miała ochotę, Tak, to tak, proszę. umówię się, chętnie kiedyś przyjdę, to nie jest nic proszę, pilnego, tak. ale tak jeszcze, jak ja to nazywam, wie pan, ja mam 75 lat, więc ja muszę trochę taką perspektywę, wie pan, teraz ostatnio moja kuzynka nagle dostała udaru i wylewu i
I to mi dużo dało do myślenia, że muszę trochę przyspieszyć. Bo cholera wie, co tu się stanie na tego. Nie mam żadnych nie jestem jakoś tam specjalnie wrażliwa na swoim temat, ale nie wybieramy tego przecież. To może na każdego z nas spaść w każdej chwili. Więc to wszystko uporządkować, póki wszystko to pamiętam. Bo przecież w dużej mierze to, o czym opowiadam, to jest moja pamięć, a nie wie pan, nie dokument. Trochę tych dokumentów jest garsteczka. Dziękuję za rozmowę. Czy Bardzo chciałaby proszę. Pani jeszcze coś dodać na zakończenie, cokolwiek? Nic. Wydaje mi się, że wszystko powiedziałam, co miałam na ten temat do powiedzenia. Cieszę się, że jest taka możliwość, że lwowskie czasy mojej babci też w jakiś sposób zostaną ocalone.